Dobrze. 2025. Co to za rok? Niech mi się to skojarzy jako symbol. Czym jest 2025? Czym będzie ten rok? Symbol tego roku. W trzech narodach dużo śmierci. W Polsce nastąpi reżim jak w wojsku. To jest symbolika. Najpierw pytam o symbolikę. Śmierć w trzech narodach. Dużo śmierci w trzech narodach. W Polsce nastąpi reżim jak w wojsku. Ukraina zbuntuje się przeciw wszystkim. Ja to rozumiem, jak gdyby nie będzie chciała się na coś zgodzić. Wypnie się na wszystkich i będzie robiła swoje. Dziwna rzecz mi się kojarzy, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Zachwiana monarchia w Wielkiej Brytanii zaczną się pojawiać głosy o odsunięciu od czegoś monarchii lub wygaszeniu monarchii. To by było chyba nierozsądne. Ale będzie się dział spór nagły o monarchię w Wielkiej Brytanii. Trzeba brać pod uwagę, że symbolicznie w Wielkiej Brytanii monarchia trwa. Monarchia jest kultywowana. Jest chyba teraz król Karol, tak? Była królowa Elżbieta. Ale będzie wyraźnie coś z monarchią. Coś się będzie działo, będzie szeroka dyskusja, będzie... A to raczej nie na to, że na przykład Wielka Brytania by chciała wrócić prawnie do monarchii, tylko przeciwnie.
Ameryka w 2025 roku Ameryka rzeczywiście bardzo ochłodzi swoje stosunki z Europą i Wielka Brytania z Francją ogłoszą coś nowego, coś w rodzaju, Boże, rzeczywiście jakby NATO miało zmienić kształt albo się rozpaść. I bardzo szybko w 2025 Wielka Brytania i Francja zaczną tworzyć coś na wzór NATO, ale jeżeli chodzi o Europę. Chyba że to będą dwa sojusze, jeden europejski, a drugi pozaeuropejski, współpracujące z sobą, dwa NATO. A może to będą dwa NATO, które z osobna się będą finansowały. Dwa 2025. Dwa 2025. Narastanie siły III światowej. Rosja jest trochę przestraszona. O takiej symbolice mi się kojarzy. I w tym momencie odzywają się Chiny. Największym zagrożeniem jest Bliski Wschód. W tym sensie zagrożeniem, że stąd jest najwięcej nieporozumień już międzynarodowych. Nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Polska. Kiedy drugi raz sobie powiedziałem Polska, to Polska mi się kojarzy, jakby była jakimś czarnym płótnem pokryta. I słowo prezydent w niesławie, że prezydent popadnie w jakąś niesławę. Tu się coś wydarzy. Polska. Polska będzie wmanewrowana, ale nie będzie tu jakiejś totalnej wojny. Tylko coś się takiego wydarzy,
że po tym wydarzeniu wszyscy będą się od nas odwracać. I to słowo prezydent w niesławie, czyli naród będzie miał pretensje o coś do prezydenta, bardzo poważne. Ja powiem Państwu, dla mnie nie ulega wątpliwości, że Polska w przyszłości będą podziały terytorialne i Polska wpadnie w jakieś podziały. Nie potrafię tego pojąć dlaczego. Polska zostanie oszukana. Tak by wiedziano, że jakakolwiek próba dogadania się z Rosją będzie tyczyła nie tylko Ukrainy, ale też innych terenów. Na Bliskim Wschodzie może dojść do użycia broni jądrowej. I to rozpęta sytuację, w której wtrącą się Chiny. I to dość zasadniczo. To może stworzyć konflikt w krajach NATO, ale nie konflikt fizyczny, tylko konflikt z przynależnością. Może to być tak, że właśnie Europa, Wielka Brytania, Francja zaczną tworzyć w trybie pilnym jakiś sojusz bis, ponieważ będą oburzone na Stany Zjednoczone, na to, na co się zgodzą Stany Zjednoczone. Ja na razie tak delikatnie podchodzę do tych poczuć. Niech to na razie tak symbolicznie mi się kojarzy. W następnych odcinkach będę robił to szerzej, ale żeby nie wymuszać, żeby logiki za bardzo nie używać w tym wszystkim. I jeżeli mam powiedzieć jeszcze delikatnie o Polsce, to dla nas ten czas, grudzień, który mamy, styczeń, luty, tu się może rozegrać bardzo wiele. Zaznaczam, ja nie widzę, Bogu dziękować, na razie Polski w jakiejś totalnej wojnie.
czy w czynnej wojnie, ale widzę ją ponurą, widzę ją przykrytą czarnym płótnem. To jest symbolika, ale może to oznaczać, że tu się zacznie coś odgrywać takiego, no i właśnie że będziemy w takim traktowaniu jak w wojsku.